Państwa serdecznie. Dzisiaj Wam przedstawię przepis na bardzo smaczny i bardzo zdrowy pasztet, który może być alternatywą dla produktów mięsnych i nie tylko dla wegetarian i wegan, bo będzie to pasztet z białej fasoli. Ma ogromną ilość wartości odżywczych. Przede wszystkim uzupełni nam to niezbędne białko. I tak jest smaczny i też ładny, że może być nie tylko na naszym codziennym stole, ale może być też na stole świątecznym. I zobaczcie, jak prosty jest to przepis. Potrzebujemy 250 g białej, suchej fasoli. Trzeba ją dokładnie umyć i później zlewamy tą wodę i zalewamy czystą, zostawiając na całą noc na co najmniej 12 godzin. Teraz wylewamy tą wodę i fasolę wsypujemy do garnka z zimną wodą i gotujemy co najmniej godzinę na wolnym ogniu. W połowie gotowania trzeba nie zapomnieć fasolę posolić. Kolejne składniki to są warzywa. Zestaw, jak widzicie, dokładnie taki sam jak na rosół. Mamy korzeń pietruszki, mamy niedużą marchew, mamy małą cebulę i jest nam potrzebny korzeń selera. Tylko że nieduży seler i bierzemy tylko połówkę. Warzywa obrane i teraz trzeba je pokroić i troszeczkę podpiec. I można to zrobić na dwa sposoby. Normalnie funkcję pieczenia, jak w piekarniku, lub grillowania. Wam powiem z doświadczenia, że grillowanie zdecydowanie jest smaczniejsze, no i oczywiście szybsze. Ja ostatnio używam zupełnie innego urządzenia niż zwykły piekarnik. Po pierwsze, no bo wszyscy liczymy pieniądze i to jest bardzo oszczędne urządzenie. Znacznie szybciej się nagrzewa, pobiera mniej prądu, ale przede wszystkim ułatwia życie w kuchni. Jest to urządzenie Instant Vortex Plus. Ja mam z takimi dwoma skrzyniami i jest to urządzenie wielofunkcyjne. Wybieram sobie pierwszy kosz i zobaczcie, można smażyć gorącym powietrzem. To jest tak, jakby była frytkownica beztłuszczowa, ale opiekamy w tym i warzywa, i mięso, i rybę. Można w tym smażyć, można w tym piec, dokładnie jak w piekarniku, tylko oszczędniej, szybciej. Można podgrzewać jedzenie i można grillować. Nawet jest tu dehydrator, w którym można suszyć różne warzywa, owoce, zioła, grzyby. No, ja mam jeszcze dodatkowo dehydrator dla większych porcji, ale gdyby odrobinę potrzebowaliśmy, to w tym urządzeniu mamy wszystko. I tak jak mówię, można piec, można wybrać tą funkcję pieczenia. Wtedy trzeba nastawić, tu pieczenie i wtedy nastawiamy 180 stopni i gdzieś około 10 minut podpiekamy. Natomiast ja wybiorę funkcję grill 205 stopni, 6 minut. Gdybym chciała poustawiać, to na przykład tu jest minutnik i mogę zrobić więcej, mniej, ale ja już nieraz piekłam, dlatego wiem, że 6 minut w sam raz. Włączę start. Maszyna sama zasygnalizuje, kiedy już jest nagrzana, kiedy wrzucić trzeba warzywa i sama się wyłączy. Natomiast w tym czasie, dopóki ona się nagrzewa, to jest praktycznie parę minut, odcedzę ugotowaną fasolę. Fasola u mnie gotowała się godzina 15 i jest bardzo dobrze ugotowana w sam raz do mielenia. Wody nie wylewam, bo możliwe, że będzie nam potrzebna później, żeby rozszczęcić. Zobaczymy, jak gęsty pasztet nam wyjdzie. Także na chwilę jeszcze tą wodę odstawię. Tak, już nasza maszyna sygnalizuje, że jest nagrzana. To wyciągnę pojemnik, wrzucam tam nasze warzywa. Stawiam i po 6 minutach będzie gotowe. Pięknie zgrillowane i nawet mięciutkie, także bardzo fajne. I teraz możemy to przesypać. Może to być zmiksowane w dowolny sposób, albo w mikserze, jeżeli macie, albo taki robot kuchenny. Także tu nasze warzywa. Tak samo przesypujemy naszą fasolę i od razu daję przyprawy. Niech już dobrze wszystko się wymiesza. Można dać łyżeczkę ziół prowansalskich. Ja robię swoją mieszankę. Mam tu oregano, mam tu majeranek i tymianek. Po odrobince, tak mniej więcej około łyżeczki łącznie. Dodatkowo oczywiście
daję pieprz czarny i czerwoną paprykę mieloną, tak do smaku. Nie solę na razie, bo dobrze posoliłam sobie fasolę w czasie gotowania. Także będę później próbować. I teraz po prostu to zmiksujemy. Teraz już wszystko gotowe, prawie. I zobaczymy, jaka jest tego konsystencja. I tylko jeszcze parę rzeczy. Potrzebujemy sprawdzić to na sól, ewentualnie trzeba będzie dosolić do smaku i można w tym momencie dodać jeszcze jakieś dodatki. Jakie dodatki mogą być? To, co Państwo lubicie. Można już w ogóle nic nie dodawać, bo to naprawdę jest pyszne, nawet w takiej postaci. Natomiast można dodać na przykład oliwki lub suszone pomidory. Teraz jeszcze tylko na sól jest doskonałe. Jeżeli dobrze posoliliście fasolę w czasie gotowania, dosalać nie trzeba. Ja użyję suszonych pomidorów. Po prostu bardzo lubię pomidory suszone. Zobaczcie, jak ja drobno je pokroiłam. To jest ważne, żeby dodatki takie jak na przykład pomidory suszone czy oliwki, żeby je pokroić drobniutko, bo później nie będą nam łamać nasz pasztet w czasie, kiedy będziemy go kroić. I teraz tą całość, jak już dobrze wszystko wymieszałam, wyłożę do takiej małej keksówki. Teraz to jeszcze wyrównam łopatką, bardzo ładnie. I taki pasztet będziemy wypiekać. Tym razem w urządzeniu użyję funkcję pieczenia, jak w zwykłym piekarniku. Ta komora już pracuje. Ja Wam włączę i zobaczycie. No, a może jeszcze nie za bardzo widać, bo chlebek mi jeszcze nie rośnie. Postawiłam chleb. Po prostu jak już jestem w kuchni, dwie rzeczy naraz. Chleb mi nastawiony, będzie się piekł, zdrowy chleb, zdrowy pasztet. Natomiast pasztet upieczemy w drugim pojemniku. Trzeba go włączyć. Też wybieram w tym momencie funkcję pieczenia. 180 stopni jest dobrze. Czas troszeczkę zmniejszy. Postawię sobie 30 minut. Zatwierdzam. Czekam parę sekund, jak się nagrzeje urządzenie. Natomiast to, co chcę Wam powiedzieć, że gdybyście chcieli go piec nie w takim urządzeniu, tylko w zwykłym piekarniku, to prawdopodobnie zajmie trochę więcej czasu, może 40-45 minut, bo jednak to urządzenie nie tylko jest oszczędniejsze, jeżeli chodzi o energię, to jakoś wszystko w nim szybciej wychodzi. Sygnał jest, że już nagrzane. Teraz wstawiam ostrożnie, bo jest gorące. Tak, i do środka. Nasz pasztet jest już gotowy. Już urządzenie się wyłączyło. Zobaczcie, jak pięknie jest podrumieniony. I to, co mnie zaskoczyło w urządzeniu Instant Vortex, to mięciutki w środku i bardzo chrupiący z góry. I to wszystko tak pięknie się zapieka. Jedynie trzeba mu dać całkowicie wystygnąć przed tym, jak wyciągniemy z formy. I zobaczcie, jak się podpiekł z każdej strony i jak pięknie formę trzyma. I teraz go pokroję, pokażę Wam, jak wygląda w środku, ale żeby go naprawdę tak dobrze podać do stołu, żeby go jeść, to dobrze, jeżeli jeszcze poleży parę godzin w lodówce. Ale już teraz sprawdzimy, jak to wygląda w środku. Widzicie, ze względu na to, że on jest świeży i nie dałam mu poleżeć w lodówce, to dość trudno jest go pokroić. Ale i tak widać, że on trzyma dobrze formę i że jest bardzo mięciutki w środku. Nawet Wam pokażę, jak można go nasmarować na chlebek, bo można po prostu taki kawałek położyć na talerz i zjeść, ale on bardzo dobrze się rozsmarowuje. Natomiast to, na co jeszcze chciałam zwrócić uwagę. Widzicie, pokroiłam bardzo drobno te pomidory, bo jeżeli by były za grube, to w momencie, kiedy to będziemy kroić na kawałki, po prostu będzie nam łamać całą strukturę. A w taki sposób to możemy zaprezentować. Już dalej nie będę go kroić, żeby dać mu jednak stężyć trochę w lodówce i wtedy będzie nam ładniej wyglądał, tylko go przyłożę na talerz. Jeżeli Państwo jeszcze nigdy nie próbowaliście takiego pasztetu, to tu jeszcze raz podaję Wam cały przepis. Warto wypróbować i urozmaicić swoją dietę. A jeżeli będziecie zainteresowani tak wspaniałym urządzeniem, to na pewno go znajdziecie w sklepie Moc Soków. Wszystkie potrzebne linki, jak zwykle, zamieszczam w opisie pod tym nagraniem. A ja bardzo Wam dziękuję, życzę smacznego i do zobaczenia w kolejnych wideo.
Z Wami była Natalia Samarec.